Zawsze chciałem zrobić odcinek o tej płycie. Jeżeli tak jak ja słuchałeś również ciężkiego polskiego rocka w latach 90. i do tej pory czujesz sentyment do takiego grania, to na pewno miło Ci się będzie oglądało odcinek o jednym z najlepszych albumów tamtych czasów. A płytą tą jest Proletariat 4. Proletariat powstaje w Pabianicach w 1987 roku z byłych członków grup Nef i Zero. Wokalisty Tomasza Olejnika, gitarzysty Jarosława Siemianowicza, basisty Dariusza Kacprzaka oraz perkusisty Roberta Szymańskiego, którego dość szybko zastępuje Zbigniew Marczyński. W 1988 nagrywają demo Revolt, zaś w 1989 wychodzi debiut pod tytułem Proletariat. Parę miesięcy później ukazuje się kolejny album pod tytułem Proletariat. Czarne Szeregi to kolejny album, który wychodzi w 1993 roku. Tutaj zespół już gra bardziej metalowo niż punkowo, czego dowodem jest trasa z zespołem Vader, udokumentowana na płycie Tour 1993. W 1994 ukazuje się następny album pod tytułem 4, o którym opowiem parę słów. W latach 90. zespół można było często zobaczyć w ciągu dnia w telewizji, w takich programach jak na przykład Chat Commando, Luz czy Lalamido, więc piękne to były czasy dla muzyki rockowej oraz metalowej. Album charakteryzuje się ciężkimi, masywnymi riffami, świetnymi kompozycjami oraz wpadającymi w ucho refrenami oraz solówkami. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Proletariatu jest charakterystyczny wokal Oleja. Jest on ostry i głęboki, ale zaśpiewany w wysokich rejestrach. Jest męski, a nie zniewieściały. Uważam, że to jeden z najlepszych polskich wokalistów rockowych. Jego linie są melodyjne, nadające piosenkowy charakter utworom. Teksty opisują rzeczywistość tamtych lat, którą to media wolały przemilczeć, jak samotność, bieda, uzależnienia. Są one napisane i odśpiewane w języku polskim, są głębokie i w połączeniu z muzyką zapadają w pamięć na długie lata. Jak sam wokalista twierdził, reprezentujemy pokolenie, które dostało w dupę podczas przemian. Chlajmy, Tiananmen, zostanę żołnierzem. To tylko niektóre z przebojów zespołu z różnych etapów istnienia kapeli. Ale wracając do czwórki, jest tutaj metalowo i grunge'owo. Album charakteryzuje się genialnym brzmieniem oraz hiciarskimi kompozycjami. Poziom muzykalności jest tutaj wręcz niesamowity. Te utwory są wyprodukowane oraz skomponowane w taki sposób, że jakby album ukazał się nawet dzisiaj, myślę, że wywołałby niemałe poruszenie wśród fanów. Ten album śmiało można określić kultowym. Kompozycyjnie, tekstowo, wykonawczo i brzmieniowo. To wszystko jest na swoim miejscu i tak jak powinno być. Ani teksty, ani muzyka nie są tutaj banalne. Album zdobył status złotej płyty, co mnie wcale nie dziwi. On zmusza do przemyśleń nad otaczającą nas rzeczywistością i może w minimalnym stopniu poprawiania jej. Dla mnie to czysta dycha w koronie. To posłuchajmy teraz fragmentów tych ciężko rockowych utworów. Album rozpoczyna się hitem jak ptak. Masywne riffy, miarowy rytm perkusji oraz basu wprowadzają w nastrój albumu. Olej zaś ostrym wokalem śpiewa, że musi wykorzystać czas, który mu został dany, tak jak dziki ptak. Śpiewny refren oraz transowe solo tworzą z tego kawałka arcydzieło. W letnią noc to kawałek opowiadający historię pary, która szła na spacer i zostaje napadnięta przez nożownika. Traf chciał, że trafił ten na typa, który się odwinął, a nożownik nabił się na swój nóż. Jednak policja jak to policja, skazuje ofiarę na 6 lat więzienia. Gorzki w swojej wymowie utwór z mocną muzyką i świetnym solo w stylistyce wow wow. Ja nie zrobiłem, Przemijanie to jedna z dwóch fantastycznych ballad na płycie. Przejmujący tekst i muzyka są do tego stopnia, że aż ciary idą po plecach. Tekst opisuje odchodzenie pierwszej miłości oraz świadomość tego, że jeżeli nam na kimś zależy, powinniśmy się cały czas starać. Kapitalny utwór z gitarą akustyczną, niby prosty, ale jaki fenomenalny. Na zakończenie proponuję
proponuje kolejny kapitalny utwór Nie masz nic. To również kawałek w klimacie ballady, jednak z refrenem, który wściekle nie godzi się z losem dziewczyny opisywanej w kawałku. Kurczę, jaki ten utwór jest genialny. Niemalże odczuwamy pustkę i gorycz płynącą z kompozycji. Nie masz nic, nie masz nawet siebie, w sercu lód, może litość w niebie, miałaś mieć to, co inni mają, kochać to, co inni kochają. Przyjrzyjmy się teraz okładce i wkładce. Na coverze w tonacji zielonej umieszczono zdjęcie kół zębatych mechanizmu zegara, które razem ze sobą dobrze współpracują, tworząc perfekcyjną muzykę. Na górze czerwona nazwa zespołu, na dole na jednym z elementów na zdjęciu wytłoczono numer 4. We wkładce na pierwszej rozkładówce na tle z kołami zębatymi umieszczono skład nagrywający, a na kolejnych 3 stronach teksty utworów. Na końcowej rozkładówce po lewej umieszczono informacje, kto napisał muzykę i teksty, kiedy i gdzie nagrano album, logosy firm na sprzęcie, których chłopaki grali, podziękowania oraz logo Izabelin Studio i adres do Polygram Polska. Po stronie prawej klimatyczne foto zespołu, na tle walca ponabijanego ćwiekami. Jest industrialny klimat. Wkładkę zamyka strona pełna trybików, a płyta CD jest tarczą zegara z wyróżnioną godziną 4. A na środku umieszczono czerwoną nazwę zespołu. Na stronie zamykającej pudełko na tle kół zębatych wyszczególniono tytuły utworów, na dole logo RMFFM oraz Izabelin Studio wraz z adresem. Jako że to jest polskie pierwsze wydanie z 1994 roku, widnieje na nim tak popularny w tamtych czasach hologram, który informował, że płyta jest oryginalna, a nie stadionową podróbą, których był wtedy zalew. Powiem wam, że ten album to arcydzieło. Każdy utwór ma w sobie jakiś głęboki sens i przesłanie. Należy sobie również uświadomić, że płyta została nagrana w czasach, gdy polski przemysł muzyczny dopiero raczkował, a brzmienie tutaj naprawdę jest niesamowite. Ten album dla mnie po prostu jest nieprzemijalny. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!